Kilka ciekawostek o czosnku. Jaki rodzaj czosnku należy sadzić, aby można było go bez problemu przechowywać do następnych zbiorów? Doświadczeni ogrodnicy doradzają wybór czosnku wiosennego zamiast czosnku zimowego. Faktem jest, że rośliny ozime sadzi się późną jesienią, a rośliny jare wiosną. Uważa się, że czosnek wiosenny przechowuje się dłużej i lepiej. Czy do czosnku ozimego można dodać świeży kurzak? Obornik kurzy jest silną materią organiczną, dlatego należy go stosować w ograniczonych ilościach i tylko w postaci przegniłej. Oczywiście dopuszcza się nawożenie grządek gnojowicą ze świeżych odchodów kurzych, wcześniej jednak musimy go przefermentować w wodzie przez około 10 dni. Czy można sadzić czosnek wiosenny zimą? Tak naprawdę to zasadzić możemy wszystko, tylko po co? Czosnek wiosenny nie zawsze jest w stanie przetrwać zimę, a po długotrwałym przechowywaniu jest jeszcze bardziej osłabiony. Jeśli mamy czosnek wiosenny, to posadźmy go wiosną lub kupmy czosnek do sadzenia ozimego. Czy możemy sadzić czosnek po truskawkach? Możemy sadzić czosnek po truskawkach, jeżeli w glebie nie ma infekcji nicieniami. Należy również pamiętać, że gleba po truskawkach jest dość wyczerpana, dlatego przed sadzeniem czosnku wymagane jest stosowanie nawozów organicznych i mineralnych. Czy możemy sadzić czosnek po marchwi lub burakach? Nie zaleca się sadzenia czosnku po marchwi i burakach z kilku powodów. Głównym argumentem przeciwko takiemu sadzeniu są choroby bakteryjne i grzybicze, które mogą być przenoszone z rośliny na roślinę. Choroby te mogą prowadzić do pogorszenia się plonów, a nawet całkowitej ich utraty. Ponadto warzywa korzeniowe pobierają z gleby ogromne ilości składników odżywczych, a właśnie ich potrzebuje czosnek najwięcej. Czy możemy posiać poplon podczas sadzenia czosnku? Miejsce pod sadzenie czosnku powinno być przygotowane wcześniej. Usuńmy chwasty, dodajmy materię organiczną i nawozy mineralne. Nawóz zielony można wysiać na etapie przygotowania grządki, a przed sadzeniem przekopać. Jeśli nie mieliśmy czasu wcześniej posiać nawozu zielonego, możemy to zrobić równocześnie z sadzeniem czosnku. Zróbmy rzędy naprzemiennie, rząd czosnku i rząd zielonego nawozu. Co robić, gdy w miejscu, w którym planujemy posadzić czosnek, rosły pomidory, które chorowały na zarazę ziemniaczaną? Najpierw powinniśmy zastosować środki odkażające teren dostępne w sklepach ogrodniczych, a następnie musimy obsiać grządki poplonem. Może to być gorczyca biała, rzodkiew oleista, facelia lub groch pastewny, nazywany także peluszką. Wówczas sadzenie cebuli i czosnku jest dopuszczalne. W jakich miejscach nie powinniśmy sadzić czosnku? Na pewno w cieniu, który może powodować rozwój różnego rodzaju chorób i na terenie podmokłym. Po opadach deszczu i świeżych roztopach stojąca tam woda spowoduje gnicie czosnku. W miejscach, gdzie wcześniej rosły warzywa takie jak bazylia, koper włoski i niektóre rodzaje sałat, wydzielają one do gleby substancje, które hamują wzrost upraw bulwiastych. Również nie powinniśmy sadzić na grządkach wyjałowionych przez wcześniejsze uprawy lub na takich, gdzie nie zastosowaliśmy płodozmianu. Także nie należy sadzić po warzywach korzeniowych, takich jak marchew, buraki czy ziemniaki. Zamiast tego wybierzmy te miejsca, w których rosły ciecierzyca, cukinia, koper, kapusta, ogórki lub groszek. Istnieje powszechnie panująca wśród ogrodników opinia, że wspólna uprawa czosnku i truskawek jest bardzo korzystna. Uważa się, że czosnek chroni truskawki przed nicieniami, ale tak nie jest, dlatego obie te uprawy powinny rosnąć z dala od siebie. W najbliższym czasie będą kolejne ciekawostki na temat czosnku. Pozdrawiam.